Witam. W trzecim odcinku Przemyśleń Niekrytego Krytyka wrócimy do roku 1984. Tym razem obejrzymy film akcji. Legendarny film z Chuckiem Norrisem w roli głównej. Chodzi oczywiście o Zaginionego w akcji. Początek filmu z Chuckiem Norrisem to zwykle pokazanie niezwykłości protagonisty. Norris zabija w sekundę, ratuje bez mrugnięcia okiem, pokazuje okejkę kompanom, a jego granaty wysadzają w powietrze całe budynki. Jednym słowem, przegięcia na maksa, ale po chwili okazuje się, że to tylko sen. A więc wcale ten film taki głupi nie jest. Chuck Norris budzi się i ogląda telewizję. When the boogeyman goes to sleep every night, he checks his closet for Chuck Norris. Chuck Norris is currently suing NBC, claiming law and order are trademark names for his left and right legs. Subtelnym muśnięciem wyłącza telewizor, bo nie lubi żartów o Chucku Norrisie. Poza tym już 9, najwyższa pora zrobić porządek w Wietnamie. Generał Tran wita w Ludowej Republice Wietnamu. Popełnia przy tym kardynalny, klasyczny błąd. Welcome to the People's Republic of Vietnam. Colonel. On myśli, że Norris poda mu rękę? To tak jakby oczekiwać, że Jezus przybije z nami żółwika, albo że Budda weźmie udział w konkursie spalania pierdów. Podczas spotkania generał Tran oskarża Jamesa Braddocka o zbrodnie wojenne, na co Braddock reaguje furią. In front of you. Widzicie, kiedy zwykły człowiek zdejmuje okulary, to słońce bardziej świeci mu w oczy. Ale kiedy robi to Chuck Norris, wtedy jest to metafora tragicznej śmierci w agonii. Braddock nie zamierza siedzieć w pokoju hotelowym i oglądać fantastycznych wietnamskich programów rozrywkowych. Bezszelestnie przenika do bazy wroga. O, temu pewnie skręci kark. Co to było? On mu nawet porządnie nie dał w mordę. Może to jakaś tajna sztuka walki, wiecie, taka, w której nie trzeba uderzyć mocno, tylko w odpowiednie miejsce. Braddock odnajduje sypialnię Trana. Jak to, już? Po pierwsze, skąd Norris wiedział, gdzie jest sypialnia Trana? Co, miał z nim jakiś romans w przeszłości, czy co? A po drugie, skoro wszyscy wiedzieli, że Braddock jest w mieście i może coś takiego zrobić, dlaczego zostawili ten teren praktycznie bez obstawy? Co oni wszyscy robią w tym czasie? Braddock oszczędza Trana, ten jednak próbuje podstępnie zabić intruza. Pudło? Tran trafił w wazon. Popatrzcie, gdzie jest wazon, a gdzie Braddock. To przecież dobre 1,5 metra. To jest najgorszy strzał w historii strzałów. No dobra, drugi najgorszy. No dobra, trzeci najgorszy, już nieważne. To jest jeden z najgorszych strzałów w historii strzałów. Żołnierz z ochrony powalony jednym gongiem w plecy? Chłopcy z pierwszej klasy gimnazjum wytrzymują mocniejsze ciosy na każdej przerwie. Ja naprawdę rozumiem, że Braddock jest super wojownikiem i powala przeciwników głośniejszym beknięciem, no ale to już chyba przesada. Braddock ucieka z siedziby Trana i wraca do hotelu. Jak na kogoś, kto powala przeciwników gongiem w plecy, nie jest specjalnie zwinny. Braddock leci za ocean, aby odnaleźć kumpla z wojska. Nagle zagaduje go jakiś mężczyzna. Jaka jest najskuteczniejsza metoda spławienia namolnego rozmówcy? Kopnięcie z partiaty? Może riposta w stylu chłopców z Ferajny? Spojrzenie Chucka Norrisa. Przez kolejne kilka minut oglądamy, jak James Braddock zmienia koszulę.
To jest film akcji, czy norweski dramat społeczny o facecie, który zakłada koszulę? A dlaczego nie dali mu pistoletu, tylko scyzoryk? Chociaż z drugiej strony jest to dosyć logiczne, no może chcieli go zdjąć po cichu, no to jest centrum miasta, nie będą przecież w centrum miasta strzelać do niego z rakiety. Kolejna sekwencja to typowy pościg samochodowy z lat 80., czyli wolno zmontowany, monotonny i zakończony obowiązkowym skokiem do wody. Brodaty Wietnamczyk rusza w pogoń za łodzią Norrisa i magicznym sposobem w następnej scenie znajduje się już na pokładzie. No, przynajmniej jeden ma broń. Wreszcie ktoś zauważył, że Braddock jest niepokonany w walce wręcz i trzeba go zdjąć bronią palną. Kto pisał scenariusz tego filmu? Jola Rutowicz? Ja? Braddock i jego przyjaciel płyną na misję. Są doskonale zakamuflowani. Czy mi się wydaje, czy tak płynie na wojnę w hawajskiej koszuli? Norris zlewa się z otoczeniem, ponton zlewa się z otoczeniem, a ten koleś wygląda jakby wyszedł z teledysku Will.i.ama. To tak jakby Schwarzenegger na walkę z Predatorem założył kostium Shreka. Braddock wchodzi do lasu i pierwsze co zauważa w gąszczu traw i liści to tajemnicza żyłka. Nie, no ja nie mogę z tym filmem, ta pułapka nie ma sensu. Nawet gdyby Braddock wszedł na żyłkę nogą, to i tak ta kulka z wykałaczkami uderzyłaby kilka metrów przed nim. No, poza tym kulka z wykałaczkami ma zranić kolesia, który powala przeciwników gongiem w plecy? Wejście do środka bazy to kwestia przecięcia kilku drucików i sznurków. Jak się okazuje, nikt nie nakazał wzmożonej ochrony bazy, no bo po co? Braddock zabił tylko kilku najważniejszych ludzi w Wietnamie i bez skrępowania ruszył uwalniać zakładników. A niech idzie. Rozwałka w bazie to seria absurdów z wrogami wbiegającymi prosto pod lufę na czele. Boże, w Wolfensteinie 3D wrogowie nie byli takimi debilami. Ten film zaczyna być głupszy niż gra, która powstała na jego podstawie. Po zabiciu wszystkich przeciwników okazuje się jednak, że zakładników nie ma. Kurwa, może mi się pomyliło, ja ich wysadziłem w powietrze. Taka mała wskazówka. Skoro chodzenie po wiosce w ukryciu nie sprawia żadnego problemu, najwyraźniej, to może warto sprawdzić, czy zakładnicy są na miejscu, zanim zacznie się wysadzać wszystko w powietrze. Ucieczka lądem również wydaje się dziecinnie prosta. Braddock zastawia do tego sprytną pułapkę na wroga. Nie rozumiem. Jak to ma wybuchnąć? Ktoś musiałby przywalić w ten samochód, żeby ten granat wypadł. A po co ktoś miałby przywalić? Okej. Poza tym Braddock wsadził jeden granat. Dlaczego wybuchło więcej? Spróbujmy może na koniec zabawić się w scenarzystę zaginionego w akcji i wymyślić jakieś absurdalnie głupie zakończenie. Zakładnicy są ocaleni i nikt nie wie, że Braddock wybił pół Wietnamu, więc... Ha! Niech helikopter wyląduje pod siedzibą władz Wietnamu, Braddock niech weźmie tych wszystkich zmęczonych zakładników i ich tam wprowadzi, przyznając się jednocześnie do wymordowania połowy armii wroga. Ha! Takiego zakończenia nie wymyśliłby nawet scenarzysta zaginionego w akcji.